Sansui G3500. Urządzenie w stanie perfekcyjnym, dosłownie perfekcyjnym, zasadniczo zero jakichkolwiek śladów użytkowania. Pełnosprawny, oczywiście prawie pełnosprawny, ponieważ jednak wiek robi swoje. Tuner działa perfekcyjnie. Oczywiście wadą jest jakieś drobne zakłócenie podczas regulacji balansu. Barwy dźwięku również. Zmienię częstotliwość generatorka. Będę pierwszą osobą, która ten amplituner otworzy. 100% oryginał. Nigdy nie dotykany, nigdy nie grzebany. Niczym nie było nic wypryskane, wypsikane. Wszystko jest w stanie perfekcyjnym. Oczywiście wymaga zrobienia. Czyli to, co będę musiał wykonać w tym urządzeniu, to na pewno wyczyszczenie przełączników potencjometrów. Wymycie przede wszystkim wszystkiego, jakoś wyczyszczenie, dezynfekcja, ponieważ ogólnie jak się go powącha, to śmierdzi starym dziadem. Zawiera również troszeczkę brudu. Nie są to jakieś ilości ogromne. Wydaje mi się, że również, że te dwa kondensatory mocy mogą być do wymiany, dlatego że w większości urządzeń z mojego doświadczenia wynika, że większość małych kondensatorków przeżyje, natomiast najwięcej usterek jest tych kondensatorów mocy. Tak jak Wam powiedziałem, sprzęt nie nosi praktycznie żadnych śladów użycia. Nie wiem, jak to możliwe po 40 latach, ale takie rodzynki czasami się trafiają. Troszkę czasu na pewno zajmie przygotowanie tego urządzenia. Ładne kilka godzin. Tak się prezentuje amplituner bez przedniego panela. Przełączniczki, przełącznik selektora źródła, potencjometr do regulacji mikrofonu, wejścia mikrofonowego, przełącznik loudness, włącznik sieciowy zintegrowany razem z przełącznikiem głośników, potencjometr regulacji barwy dźwięku i potencjometr regulacji głośności. I tutaj są tranzystorki mocy. Oryginalne, jak widać. Kabel sieciowy oczywiście zmienię na wersję z uziemieniem. Jest to już u mnie operacja, którą wykonuję praktycznie zawsze i wszędzie. Ktoś mi kiedyś zadał pytanie, przecież na niektórych urządzeniach jest znaczek, że jest ochrona klasy drugiej. To w takim razie ja zadam pytanie, skoro jest to ochrona klasy drugiej, to dlaczego dotykając urządzenie jest na obudowie przebicie? I dlaczego mierząc pomiędzy obudową urządzenia a uziemieniem, skoro jest ochrona klasy drugiej, mamy na przykład potencjał 100-120 V. Potencjometry i przełączniki wymontowane. Ograbiłem amplituner z elementów prawie wszystkich mechanicznych, służących do przełączania. Jedyna rzecz, która została, to włącznik sieciowy. Teraz tak. Potencjometr głośności oraz balansu jest firmy Noble. Pozostałe elementy mamy tutaj na przykład przełącznik selektora źródła, przełącznik głośników, potencjometry regulacji barwy dźwięku mamy firmy Alps. Te nie wiem, kto to robił, ale tu jest chyba SMK. SMK.
czyli ogólnie zbiór różnych producentów, części od różnych producentów. Czasami tak jest, ale na przykład w niektórych modelach urządzeń, czy niektórzy producenci starają się wykorzystać jednego producenta komponenty. Wracając do przełączników. Przełącznik selektora głośników. Brudny, czarny. Pokażę Wam później, jak wygląda po wyczyszczeniu. Następna rzecz. Przełącznik selektora źródła. Tutaj za bardzo nie będzie pewnie widać. Po wyjęciu dopiero. Przełączniki pozostałe. Potencjometr głośności analogicznie zasiarczony. Niestety dobre wyczyszczenie potencjometrów jest tylko możliwe dopiero po ich pełnym rozmontowaniu i taką czynność będę musiał tutaj wykonać. Najwięcej czasu zajmie właśnie przy tej renowacji naprawa przełączników oraz potencjometrów, a przede wszystkim potencjometrów. Etap pierwszy czyszczenia zakończony. W etapie pierwszym wyczyściłem przełączniki. Tak się prezentują po czyszczeniu. Teraz je sobie zamontuję, żeby za dużo części nie mieć rozmontowanych. No i etap drugi, najtrudniejszy. Pierwszy etap naprawy potencjometrów zakończony, czyli demontaż i demolka. Rozłożenie na kawałeczki. Tak wyglądają w strzępach. Troszkę tutaj jest nieład, ale ja i tak wiem, co od czego było. To są jeszcze elementy przed czyszczeniem. Od razu widać, jakie to jest wszystko tutaj brudne. Gorzej będzie, żeby je teraz poskładać, ale jeżeli je poskładam, wystarczą na następne 40 lat. Przełączniki mam już zamontowane, potencjometry zmontowane, naprawione, gotowe do założenia. W sumie najważniejsza część całej tutaj zabawy z tym urządzeniem to jest naprawa potencjometrów oraz przełączników. Sprawdzę jeszcze kondensatory mocy, wymienię żarówki na nowe, oryginalne, ponieważ stare są troszeczkę już takie zczerniałe, w środku nadpalone. Amplituner prawie złożony, zamontowany przewód sieciowy z uziemieniem, nowe żarówki i tak jak sądziłem, że kondensatory mocy, po których tu zostało tylko miejsce, będą już mocno zużyte. Oryginalnie zastosowane były kondensatory firmy Elna 6800 mikro. Jeden ma 5500, drugi ma 5700. No i oczywiście są już rozszczelnione i śmierdzą ogólnie. W moich zapasach znalazłem jeszcze kondensatory firmy Nippon, Chemicon 8200 mikro na 3 wyprowadzenia. Takie jak powinny być. Prace zakończone. To, co zostało zrobione w tym modelu amplitunera, w tym konkretnym egzemplarzu, to widzieliście praktycznie na filmie, ale jeszcze powtórzę. Naprawa przełączników potencjometrów, wymiana 2 kondensatorów mocy, zamontowanie przewodu sieciowego z uziemieniem, następnie wymiana 2 żarówek. Te żarówki były pełnosprawne, jednak już troszkę nadpalone. Zostało jeszcze tylko założyć górną pokrywkę. Prace nad renowacją amplitunera zostały zakończone. Większość czynności, które wykonałem, widzieliście. Nie pokazywałem na przykład, jak się ustawia tutaj bias oraz strojenia tunera, ale to już było w kilku moich innych odcinkach pokazywane. Tak jak wspominałem, stan amplitunera perfekcyjny, działa idealnie. Pokrywanie się skali z odbieraną częstotliwością perfekcyjne, zestrojenie tunera również. Sprzęt nie posiada już w tej chwili absolutnie żadnej wady technicznej ani wizualnej, praktycznie bez śladów użytkowania. Pozostała mi jeszcze tylko jedna rzecz do wykonania, czyli znalezienie dla tego egzemplarza nowego domu.